Dom Darmstadt zlokalizowany jest w południowej części Starego Rynku w Płocku, w jego centralnej partii. Jak pisze Maria Macieszyna w swoim przewodniku po Płocku, za czasów książąt mazowieckich i królów polskich dworzanie i liczne rycerstwo, nie mogąc się w zamku pomieścić, tu wznosiło swoje siedziby. Na tym placu książęta mazowieccy po objęciu rządów odbierali hołd od lenników i przysięgę wierności od poddanych. Pod względem ekonomicznym Stary Rynek miał również wybitne znaczenie. Było tu do końca XIX wieku miejsce stałych targów. Tu przez długie lata koncentrowało się życie handlowe i towarzyskie. Stały najwspanialsze domy, były najbogatsze sklepy, oberże, cukiernie, jadłodajnie, resursy i handle win, gdzie przy lampce miodu lub węgrzyna gwarzono i radzono o sprawach prywatnych i publicznych. Do 1816 roku pośrodku rynku stał ratusz, przed nim zaś znajdował się szafot, na którym winowajcom mieczem ścinano głowę. W latach 20. XIX wieku w zachodniej części rynku wzniesiono nowy ratusz według projektu Jakuba Kubickiego. Kamienica przy Starym Rynku 8 została wybudowana na początku XIX wieku w miejscu stojącego tu dawniej drewnianego domu frontowego przez Mariannę i Piotra Jędrzejewiczów, płockich kupców i właścicieli kilku nieruchomości usytuowanych m.in. przy dawnej ulicy Żydowskiej, obecnie synagogalnej, oraz za Bramą Bielską. W kamienicy od początku XIX wieku funkcjonował hotel berliński. W latach 1802-1804 w hotelu wynajmował mieszkanie Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, który został karnie przeniesiony do Płocka za ośmieszanie w karykaturze wysokich dygnitarzy pruskich w Poznaniu. 21 lutego 1802 roku otrzymał nominację na radcę rejencji i sędziego w Płocku. Hoffmann był znanym poetą, pisarzem, kompozytorem, dyrygentem, malarzem i karykaturzystą. Hoffmann poświęcał czas wolny od zajęć służbowych literaturze, muzyce i sztuce. Malował portrety, rysował karykatury płockiej publiczności oraz kopiował obrazy z waz greckich. Studiował teorię muzyki i komponował utwory muzyczne. W klasztorze Norbertanek Płockich śpiewał i grywał w czasie nabożeństw na organach kościelnych. Uprawiał również muzykę w swoim mieszkaniu w hotelu berlińskim. Dzięki otwartym oknom dobrze było słychać jego koncerty, to też na Starym Rynku nieraz wieczorem i nocą grupki płockczan przysłuchiwały się dźwiękom fortepianu i pieśniom śpiewanym przez Hoffmana głębokim tenorem. W 1815 roku Marianna i Piotr Jędrzejewiczowie sprzedali hotel berliński Stanisławowi Wolskiemu, który w 1828 roku zapisał go w testamencie swojemu synowi chrzestnemu Antoniemu Żochowskiemu, pisarzowi dyrekcji szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Płockiej. W 1832 roku kamienicę kupił Marian Karski, a w 1833 roku nabył ją pochodzący z Warszawy Adam Niemirowski, profesor szkół gimnazjum płockiego, żonaty z Elżbietą z Karszowieckich. Ich synem był dziennikarz i prawnik Adam Aleksander Niemirowski. W kamienicy przy Starym Rynku 8 mieszkał i prowadził hotel berliński teść Adama Niemirowskiego, Andrzej Karszowiecki, który był synem ochrzczonego frankisty Antoniego i Marianny Zmajewskich. Pochodził on ze wsi galicyjskiej niedaleko Lwowa. Andrzej Karszowiecki był uczniem szkół w Kolonii i Düsseldorfie. Po powrocie do ojczyzny początkowo przebywał w okolicach Rypina, następnie w Warszawie, gdzie pobierał nauki u Bacciarellego w jego malarni. Pod koniec XVIII wieku osiadł na stałe w Płocku. Brał udział w życiu politycznym i społecznym miasta, organizował m.in. występy zespołu Wojciecha Bogusławskiego. Karszowiecki trudnił się prowadzeniem handlu winami, był wiceprezydentem miasta oraz radcą byłej Rady Wojewódzkiej Płockiej. W kamienicy przy Starym Rynku 8 organizował spotkania towarzyskie z politykami, oficerami, inteligencją i ziemianami. Swoim gościom chętnie udostępniał kolekcję obrazów, grafik i książek. Andrzeja Karszowieckiego wspomina w swoim artykule zatytułowanym Słówko o malarstwie i malarzach w Płocku jego wnuk Adam Aleksander Niemirowski, pisząc: Za księstwa warszawskiego osiedlił się Andrzej Karszowiecki i zajmował się wykonywaniem fresków, które w ówczesnym departamencie zdobiły dwory szlacheckie.
Roboty dywanowe i bogaty zbiór sztychów angielskich pozostały po nim w rodzinie. Karszowiecki miał dwie siostry, Teresę i Agatę, które pomagały mu w prowadzeniu hotelu berlińskiego. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski w swoim dziele Płock, monografia historyczna, pisząc o Starym Rynku, zanotował: Po jego stronie południowej, po środku, był hotel berliński urządzony przez dwie siostry miejscowego właściciela win, Andrzeja Karszowieckiego, Agatę i Teresę. Tu się zjeżdżali obywatele okoliczni i dalsi, jak jerzewscy, nałęcze, karnkowscy, piwniccy i inni. Karszowiecki miał dobre wina, przy tym był amatorem malarzem. Siostry jego, oczytane w literaturze ówczesnej, bawiły rozmową przyjezdnych, gdyż zabicie czasu w Płocku było trudne. Z bramy hotelu wchodziło się do dwóch pokojów gościnnych, których ozdobą były obrazki właściciela domu. W pierwszym pokoju były widoki brzegów Wisły, Radziwia oraz sceny z polowania. W drugim były sylwetki znanych postaci w Płocku, jak Jorchowej, kolonistki z Parowej, dostarczycielki wiejskich produktów, Karafiołki, stręczycielki wszystkich dostaw, Emilii Gerstowej, wdowy po kapitanie wojsk polskich, wielomównej plotkarki i innych. Umeblowanie pokojów stanowiły kanapa jesionowa, stół na środku z klapami, rozłożyste fotele, biurko i bufet. W zespole archiwalnym Kancelaria Notariusza Jakuba Małkiewicza w Płocku zachował się spis inwentarza Andrzeja Karszowieckiego, sporządzony po jego śmierci, który stanowi interesujące źródło w kontekście urządzenia pomieszczeń domu przy Starym Rynku 8. W 1851 roku kamienicę kupiła Franciszka Koperczyńska z domu Medyńska, żona Macieja Koperczyńskiego, archiwisty rządu gubernialnego płockiego. Jej kolejnym właścicielem był Antoni Żółtowski. Dom zajezdny w nieruchomości Antoniego Żółtowskiego funkcjonował jeszcze w połowie lat 70. XIX wieku. Przestał istnieć na początku lat 80. Jednym z najbardziej znanych mieszkańców kamienicy przy Starym Rynku 8 był pochodzący z Włocławka lekarz Dawid Wasserczuk. Dawid Wasserczuk urodził się we Włocławku w 1857 roku jako syn Salomona i Nechy z Nierensteinów. Ukończył tu gimnazjum, następnie wstąpił na Cesarski Uniwersytet Warszawski. W 1880 roku, jeszcze jako student, napisał rozprawę konkursową zatytułowaną o pęcherzu moczowym, za którą otrzymał złoty medal. Po złożeniu egzaminu z odznaczeniem zatwierdzony został w 1882 roku w stopniu lekarza. W tymże roku, po powrocie z zagranicy, dokąd udał się w celach naukowych, mianowany został akuszerem Płocka. W 1887 roku na własne życzenie został zwolniony ze sprawowanego urzędu. Podczas pobytu w Płocku napisał kilka prac naukowych, m.in. monografię o trzewnej oraz o wpływie kokainy na cyrkulację krwi, która to praca posłużyła mu jako temat do rozprawy na stopień doktora medycyny. W 1887 roku objął posadę starszego lekarza fabrycznego w zakładach Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Pracował tu przez kolejnych 10 lat. Poświęcał jednocześnie swój czas na pracę literacko-naukową. Podczas pobytu w Zawierciu napisał dwie prace, które zostały wysoko ocenione przez ówczesną krytykę. Objawy oczne przy zaburzeniach układu mózgowego oraz wartość ich przy zebraniu siedliska i natury chorób mózgowych i o bólu i jego wartości poznawczej. Prócz wydanych drukiem rozpoczął także obszerną pracę o szumach usznych oraz o jajnikach. Napisał zarazem powieść pod tytułem Szymek.
Dawid Wasserczuk miał bystry umysł, wszechstronne wykształcenie i nieustająco pracował nad sobą. Posiadał gorące zamiłowanie do obranego zawodu, wielkie współczucie dla cierpiących i niezwykły takt. Były to przymioty, które sprawiły, że pracując najpierw w Płocku, następnie zaś jako starszy lekarz fabryczny w Zawierciu, cieszył się ogromnym uznaniem mieszkańców obu miast. Kamienica do wybuchu II wojny światowej jeszcze wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W 1885 roku do kamienicy została przeniesiona siedziba kantoru bankierskiego Ludwika Flatała. Od 1913 roku przy Starym Rynku 8 funkcjonowała prywatna powszechna szkoła męska Piotra Wernika, która przysposabiała uczniów do 4 niższych klas gimnazjów. Według akt dotyczących komunalnego podatku od szyldów z 1929 roku przy Starym Rynku 8 funkcjonowała filia firmy Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S.A. Maurycego Feigenbauma, oferująca tzw. mydło z jeleniem, najstarszy i najlepiej znany, nie tylko w Polsce, produkt firmowany nazwiskiem Schicht. Pod koniec lat 30. przy Starym Rynku 8 funkcjonował gabinet lekarski chirurga Władysława Frankowskiego, sprawującego w okresie dwudziestolecia międzywojennego kierownictwo nad szpitalem żydowskim imienia Izaaka Fogla oraz gabinet dentystyczny Barbary Frankowskiej. Po II wojnie światowej zabudowania przy Starym Rynku 8 wykorzystywane były do celów mieszkalnych. W 1962 roku kamienica przy Starym Rynku 8 została uznana za zabytek, jako obiekt będący przykładem XIX-wiecznego budownictwa miejskiego na Mazowszu. Użytkownikiem nieruchomości było Mazowieckie Towarzystwo Trzeźwość. W 1996 roku kamienicę poddano gruntownej renowacji i przebudowie. Była to wspólna inwestycja Płocka i Darmstadt oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Placówka została otwarta we wrześniu 1996 roku. Jej głównym celem jest wspieranie kontaktów polsko-niemieckich i upowszechnianie kultury niemieckiej i niemieckojęzycznej. Dom Darmstadt pełni funkcję centrum kulturalno-oświatowego. Mieści się tu część hotelowa oraz Centrum Informacji Turystycznej prowadzone przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną.